Cześć, witam Cię na kanale Fotografii Analogowej. Dzisiaj będzie o ostatnim modelu Zenita. Fabryka w Krasnogorsku, która produkowała Zenity, stworzyła je, zawsze miała aspirację, żeby stworzyć lepszy model, profesjonalny. Nawet kilka tych modeli nawet powstało. Chyba najbardziej zaawansowanym, najbardziej takim rozbudowanym modelem był prototyp z końca lat 80., czyli Zenit Super P. Aparat, który miał mieć autofokus, elektronicznie sterowaną migawkę, oczywiście możliwość pracy automatycznej, półautomatycznej, preselekcja czasu, przysłony i tak dalej, takie różne bariery. Nie wyszło to za fazę projektów. Zresztą następna taka faza, duża faza projektowa była pod koniec lat 90., kiedy dyrektor zorganizował 3 zespoły projektowe do stworzenia nowego Zenita, bo wtedy wszystkie aparaty były produkowane na bazie Zenita 122, lekko zmodernizowane, lekko bardziej obłe, bardziej plastikowe, natomiast chcieli stworzyć nową konstrukcję. Każdy z zespołów opracował inny model. Model się nazywał, zespół się opracował model 2000, model 4000 i model 8000. Ja na początku myślałem, że to chodzi o rok wdrożenia do produkcji, czyli model 2000 ma wejść w 2000 roku, 4000, tak już trochę się zawahałem, ale jak przeczytałem, że model 8000, to stwierdziłem, nie, to musi być jakiś inny klucz. Inny klucz polegał na tym, że model 2000 miał być to model z migawką mechaniczną z czasem najkrótszym 1/2000 część sekundy. Model 4000 miał być to model elektroniczny, czyli migawka elektroniczna z czasem najkrótszym 1/4000 część sekundy, a model 8000 oczywiście elektroniczna z czasem 1/8000 część sekundy, taki profesjonalny model. I on miał być najbardziej zaawansowany, właśnie miał mieć też różne tryby pracy. Najbardziej zaawansowany w projektach były model 2000 i model 4000. Model 8000 w związku z tym, że nie udało im się ani skonstruować, ani kupić takiej migawki, więc on tego praktycznie był na papierze. Natomiast model 2000 projekty powstało jeden, drugi, trzeci projekt migawki. One nawet w miarę około 1/1000 części sekundy pracowały mechanicznie. Model 4000 projektowali, natomiast w ogóle im nie wychodziło, ale projektowali. To jakoś działało. Natomiast w pewnym momencie dyrektor stwierdził, że nie, panowie. I wysłał okulnik do nich, że mają stworzyć komerceski model, czyli model handlowy model. Więc zespoły się połączyły i zaczęły tworzyć ten komercyjska modela, czyli w skrócie KM, żeby to skrócić, jak powiedział, że KM właśnie. KM wzięli najbardziej zaawansowany, czyli model 4000 i zaczęli go opracowywać. Okazało się, że żadne z ich migawek nie działały, więc w efekcie kupili migawkę firmy, licencję na produkcję migawki firmy Kopal i zaczęli ją produkować. Oczywiście jak to Rosjanie zaczęli ją produkować, wyszło im, że japońska migawka, która u Japończyków ma 1/4000 część sekundy, w rosyjskiej produkcji, po wyprodukowaniu jej w jak najlepszym standardzie, osiąga 1/2000 część sekundy. Dlatego ten aparat, model KM, posiada czasy od 16 sekund do 1/2000 części sekundy, jeśli pracuje w automacie, a jeśli używamy go ręcznie, od 1 sekundy do 1/2000 części sekundy w automacie, ponieważ ten model, aparatu może pracować półautomatycznie. Ustawiamy przysłonę, ustawiamy na auto i on sam dobiera nam do tego czas. Oczywiście nie mówi nam jaki czas, mówi nam tylko o zielonej diodzie, mówiąc o tym, że będzie dobrze naświetlone zdjęcie. Wizjer od razu, powiedzmy, w ekranie jest bardzo dobry. Porównując go, czyli jasny i większy i klarowniejszy. Porównując go do Zenita 122 jest zdecydowanie lepszy. Informacje natomiast, porównując go do Zenita 122,
nie są wcale lepsze, ponieważ znajdują się 3 diody, 2 czerwone i zielona. Jeśli pracujemy w trybie ręcznym, czyli ustawiamy jakiś czas ręcznie, to nam pokazuje, że zielona jest wtedy, kiedy jest dobrze naświetlone, czerwona górna, jeśli jest za dużo światła, dolna za mało i tak dalej. Natomiast jeśli pracujemy w trybie automatycznym, przełączymy go w tryb automatyczny, w tym momencie zapala się tylko zielona dioda, czyli że jest dobrze, do 1/30 części sekundy. Jeśli osiągnie, i to instrukcja, i różnie ludzie mówią, jedni piszą, że jak osiągnie 1/30, to zacznie mrugać nam zielona lampka, że czas jest za długi do tego, żeby zrobić zdjęcie z ręki i powinniśmy go postawić na statywie. Inni mówią, że dopiero przy 1/30 jeszcze świeci się na zielono. To jest tak, że aparat ma olbrzymią bezwładność tych swoich czasów, czyli pomiaru światła. W momencie, kiedy ja ustawię na okno i pokażę mi, że jest dobrze, będę tutaj przez pokój szedł i on mi dopiero gdzieś w tym miejscu przełączy się, że zacznie mrugać, że nie, już jest słabo światło. Ale w drugą stronę, jak będę szedł, to dopiero mi prawie przy oknie dopiero zacznie mrugać, że jest dobrze. Co on, moim zdaniem, w moich testach, moim użytkowaniu tego aparatu stwierdziłem, że tak jak obracamy, to on tak mniej więcej 2-3 przysłony potrafi później dopiero jak ja przekręcę zacząć rejestrować, że się zmieniło światło i trzeba jemu dać naprawdę dużo czasu na to, żeby on to się ustabilizował, czyli zmierzył dobrze światło. I o tym trzeba pamiętać do szybkich zdjęć, czyli podnieść, nacisnąć i zrobić zdjęcie, to może nam źle dobrać czas. Należy spokojnie nacisnąć spust, dać mu czas na to, żeby on naprawdę dobrze zmierzył to światło i zrobić zdjęcie. Przy okazji zaciskania spustu rzucają się dwie rzeczy, raczej naciśnięcie spustu. Jeśli nacisnę spust, to mam blokadę ekspozycji, co jest bardzo fajne, co ja bardzo lubię w różnego rodzaju aparatach, ponieważ zablokuję, przesunę i zrobię zdjęcie właściwe. To było zrobione zdjęcie właściwie. Aparat ma elektrycznie przewijanie filmu. Tu znajdują się 4 baterie. Pod taką klapką są 4 paluszki, które przewijają nam film. Ja czytałem recenzję tego aparatu na jakiejś stronie rosyjskojęzycznej, gdzie mówili, że aparat jest całkiem dobrze wykonany. Nie dziwmy się. Ten model w 2000 roku na takich ważnych, nie wiem jak to określić, nagrodach rosyjskich dostał wyróżnienie za design nowoczesny. Nie wiem, czy to ktoś oglądał, design nowoczesny. Nowoczesny design w 2000 roku jest mniejszy. Zdecydowanie. To jest Pentax KM. Fakt, że wybrałem, znaczy trafił mi pod rękę bardzo mały aparat, natomiast powiedzmy uczciwie, to jest kawał kloca wielkiego, plastikowego. Narzekają, że trzeszczy pod ręką. No, trochę trzeszczy, bo to jest konstrukcja całkowicie plastikowa. To jest plastikowy korpus z plastikową jeszcze dodatkową nakładką. Zdarza się, że jest nieszczelny. Tak słyszałem, ten jest szczelny. Ten przyjechał bezpośrednio z Moskwy, został zakupiony w Moskwie, przyjechał do Polski. Zakładam, że ich jest niedużo tych modeli w Polsce. To jest aparat nie mój, tylko Krzysztofa. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za to, że chciałem powiedzieć, w tym wspaniałym aparatem robić zdjęcia. Na razie nie mówmy o tym, jaki to jest aparat, na razie mówimy, że to jest w ogóle aparat. W ogóle aparat. Co jeszcze on ma? Kod DX-ów czyta. Tak, jak go otworzę, guziczek z tyłu naciskamy, hop, on się otwiera i włożymy mu film. To jest akurat film testowy. To on sam, tylko musi za ząbki przejść film, bo jak nie przejdzie za ząbki, to nie złapie. On sam, naciskam spust. O, i już zwinął film. Tu mamy wyświetlacz na górze. Na górze jest taki mały wyświetlacz, on pokazuje cyfrę 1, oznacza, że będziemy robili pierwsze zdjęcie. Ten wyświetlacz nie pokazuje nic więcej. Znaczy nie, może jeszcze pokazać więcej. Jak przewijamy film z powrotem, to on przewija film. Jak odliczamy samowyzwalacz, to odlicza samowyzwalacz. Jeśli przełączymy się na B i naciśniemy samowyzwalacz, to mi pokaże, ile mamy baterii. Hop. Tak jak któryś opisywał z
rosyjskich recenzentów mówi, ale nie patrzcie na to, bo on potrafi pokazywać 20, 30, 40, 50, 20, 30, 50, 40. A jak włożysz te baterie do innego aparatu, to powie, że nie no, w porządku. Co ty mówisz? Jak on testował na swoim Nikonie, mówi, Nikon pokazywał, że te baterie mają 90%. Wkłada je do Zenita, naciska kontrolkę 20. Do Nikona 90, tu 20. Albo 30, albo 40. Także to jest taki wskaźnik, który do niczego nie służy. Zżre baterię, zjada, połyka baterię. Połyka baterię przez to, że ten silnik, słyszeliście jak ten silnik chodzi? Uwaga, strzał migawki. Tak, jak stary traktor przeciąga ten film. Prawdę mówiąc, to pierwsze wrażenie, włożyłem do niego film testowy, tylko inny i okazało się, że ten film już był używany kilkakrotnie, który mu włożyłem, nie jest w stanie go ciągnąć. On robi jedną klatkę, robi koniec filmu i zwija go z powrotem do końca. Aż się załamałem, myślałem, że jest uszkodzony, ale nie, jak włożyłem mu nowy film, to zaczął go prawidłowo przewijać. Tu jest film, który chodzi leciutko. Używany, testowy film, ale chodzi leciutko i on działa, prawidłowo działa. Naciskamy. 2 klatki na sekundę potrafi robić, jeśli go przytrzymamy. Przytrzymamy go? Uwaga. Powiedział, że się skończyła zabawa. Powiedział, że nie będzie robił więcej zdjęć, mruga, że już się skończył film. Niemożliwe, żeby się skończył film. Ale ja jestem twardziel. Przetestujmy mu, damy mu film jakiś inny. Przetestujmy mu tryb seryjny, bo chciałem zrobić tryb seryjny. Zobaczmy, czy dasz radę tryb seryjny. Tak się z nim właśnie zaczyna zabawa. To jest nowy prawie film. O, dobra, uwaga, tryb seryjny będzie teraz. Ustawiam ostrość. Ostrość ustawia się dobrze, jest clean. Wydaje mi się, jakby on był lekko przesunięty, ale on powinien być prosty. Mówiłem, matówka jest bardzo ładna. Naprawdę bardzo ładna matówka. Wyraźna, czysta. Raster jest clean. To jest bardzo dobrze się nim ustawia ostrość. I co? Uff. 2 klatki na sekundę. W instrukcji powiedzieli, że 8 zdjęć i należy mu dać przerwę. 10 minut, żeby odpoczął. Żeby się nie przegrzał. Znaczy ja nie chcę go przegrzać, bo to nie mój aparat. Nie chciałbym, żeby silnik się w nim spalił. Prawdę mówiąc, fotografując nim cały czas zastanawiałem się, czy on mi się wreszcie nie popsuje. Ale się nie popsuł. Jak widać w tej chwili, one w sumie po dłuższym używaniu, bo jak pierwszy film nim zrobiłem, to byłem do niego nastawiony jak do jeża. To się nie nadaje do niczego. Najgorszy aparat w życiu, jaki miałem w ręce. To, że najgorszy aparat w ręku mi się nie zmieniło, natomiast tym się da robić zdjęcia. To od biedy się da. Pytanie jest po co? Nie wiem, ale da się nim robić zdjęcia. System, jaki raczej obiektyw, bo to warto o tym wspomnieć. Obiektyw nie jest to standardowy M42, tylko co Pentax, mocowanie Pentaxa, przez co można na przykład podpiąć mu obiektyw Pentaxa. To jest fajna rzecz. Podepnij obiektyw Pentaxa i co? I on bardzo dobrze działa. Przetestowałem. Bardzo dobrze działa każdy obiektyw Pentaxa. Serii M oczywiście, albo wyższych, bo to jest seria A, ale B nie włączone przy wyborze ręcznym, bo aparat nie może wybrać. Ten obiektyw, też działa, jak najbardziej. Tu jest Zenitar K2, on jest tak opisany, 50-2.0. Naprawdę, tak jak to przetestowali, mówią, to jest Helios 34M7. I ma taką rozdzielczość i taką mniej więcej jakość. Robiąc z nim zdjęcia, bym powiedział. Tylko tyle, że w założeniach tego Zenita KM było stworzenie aparatu, bo to był rok już 2001, kiedy rozpoczęli produkcję Zenita KM. W związku z tym aparat miał być tani. Czyli miał się mieścić w $100, żeby można było go w $100 sprzedawać na zachodzie. W związku z tym oszczędzali na wszystkim, co się da. On jest cały plastikowy, jak powiedziałem, ale natomiast oszczędzili też m.in. na powłokach antyodblaskowych tego obiektywu. Pod światło on jest słaby.
naprawdę słaby. Dużo lepiej sprawuje się, jakby podpiąć mu zwykłego Zenita 44M4. Niestety ja nie mam z mocowaniem Zenita, z mocowaniem K 44, ale były takie i lepiej jest. Zresztą tak przy jakimś innym recenzencie rosyjskim, który opisał, mówi, on używa go, prawdę mówiąc, z Zenitem, z Heliosem z mocowaniem K, ale innym, starszym, bo jest lepszy. No, on nie wygląda dobrze. No, ustawia się ostrość w porządku, chociaż ten pierścień jest taki półokrągły. Przysłony są bardzo głęboko cofnięte i takie małe. Ale da się nim robić zdjęcia. Co jest, znaczy tak, aparat został wyprodukowany w 2001 roku i trafił do sprzedaży. Mniej więcej miesiąc później został wycofany ze sklepów i z powrotem cofnięty do fabryki. Była to chyba pierwsza tego typu sytuacja, czyli naprawy serwisowej w Rosji, czy w Związku Radzieckim, licząc od czasu, kiedy to powstało. I dlatego, że aparat zżerał baterię. Czyli w momencie, kiedy go włączyłeś, zacząłeś robić zdjęcia, on za chwileczkę mówi, koniec baterii, nie robi zdjęć. A propos, włączyłeś go. Powiedziałem, nie, jeszcze. O tym nie ma włącznika, nie ma wyłącznika. Naciskasz leciuteńko spust, on się budzi do życia i możesz robić zdjęcia. Odkładasz go na bok, mniej więcej po minucie się wyłącza. W związku z tym, jeśli masz pecha, włożysz go do torby i spuść się niechcący naciśnie, to on właśnie powiedział, że po 11 zdjęciu też już nie może zrobić więcej zdjęć. Może robić zdjęcia znowu. Na tym samym filmie. Przy nowym filmie ja mu wkładałem pełny 36-klatkowy film i okazało się, że zrobił mi 36 klatek, aczkolwiek jeśli chcesz miałbyś go używać, to lepiej 24 mu wkładać, bo on niestety jest bardzo kapryśny, jeśli chodzi o siłę opory ciągnięcia filmu. Aha, mówiłem, od razu miesiąc później po wypuszczeniu go trafił z powrotem do serwisu, cała produkcja cofnięta i tak było przez następne 4 lata. Do 2004 roku mniej więcej. Co zrobili? To cofnęli, poprawili i z powrotem. Ludzie narzekali, oni wyprodukowali w ten sposób około 15, troszeczkę powyżej 15 000 egzemplarzy Zenita KM, dopóki nie ustalili, że to teraz już on jest bez wad. Ale żeby to odróżnić to bez wad od tego z wadami, i naprawić jego zszarganą opinię, bo opinię miał taką, że Zenity KM jeszcze można było w Rosji kupić w 2012 roku, czyli dużo lat po zaprzestaniu produkcji, bo nie było chętnych na te aparaty. Zresztą ja się nie dziwię. W każdym razie, żeby to zmienić, wprowadzono wtedy KM+. To jest KM+. Ich powstało około 5000 sztuk, ponieważ bardzo szybko w 2005 roku zaprzestano całkowicie produkcji Zenitów, a zwłaszcza Zenitów KM, więc ich powstało około 5000 sztuk. Ten przyjechał bezpośrednio z Moskwy do Warszawy, powiedzmy pod Warszawę. Zakładam, że może ich być w Polsce 3-5 sztuk. Jest to jeden chyba z bardziej kolekcjonerskich aparatów, które udało mi się pożyczyć. Jeszcze raz, Krzysztof, dziękuję, że mi pozwoliłeś pożyczyć sobie od Ciebie ten aparat. Były projekty, żeby zrobić wersję następną, czyli na przykład był prototyp, że miał być tylnią ściankę z datownikiem. Znaczy, takie były tendencje, ja nie wiem po co to komu, ale takie były tendencje. Był prototyp Zenita KM-F, czyli z lampą błyską, taką małą lampą błyską, która tutaj wyskakiwała, ale to już tylko były same projekty, ponieważ fabryka w 2005 roku, gdzieś w połowie, zaprzestała produkcji aparatów fotograficznych, zresztą słusznie, bo to były czasy, kiedy już cyfrowe aparaty weszły i oprogramowanie zwłaszcza takich aparatów, które były, no porównując do japońskich w tym czasie jeszcze dostępnych aparatów, to jest to brzydkie, wielkie i nieporęczne. Mówią, że wygodnie się go trzyma w ręce. Nie. Jest to nieprawda, dużo wygodniej trzyma się zwykłego 122, który ma podparcie pod kciuka i lepiej się go trzyma, czy takiego zwykłego Pentaxa, który nie ma nic, ale się go trzyma dobrze, natomiast mi osobiście, ja nie mam dużych rąk.
ta przerwa pomiędzy obiektywem a rączką jest za mała. Przy małym obiektywie, jakby ten obiektyw był trochę większy, to by się tu pewnie nie dało ręki włożyć. Nie sprawdzałem, gdyby mu podpiąć jakąś 51.4, to pewnie by się nie dało tu włożyć ręki, by się okazało, że trzyma się go o tak byle jak tylko. Natomiast jeśli trafi Ci się możliwość robienia tym aparatem, to ja prawdę mówiąc nie wiem po co. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, aparat, jeśli miałbym jakikolwiek wybór, wybrałbym cokolwiek innego, których jest bardzo dużo aparatów z mocowaniem Pentaxa, czy Pentaxów, czy innych firm. I kupowanie takiego Zenita, zresztą tak jak na forum, jeszcze przed chwileczką przeglądałem jakieś forum rosyjskie, żeby zobaczyć, co myślą na ten temat. Tam facet właśnie pisał, czy warto. To mówi, no pewnie, że warto, no to zawsze jest taki oldschoolowy aparat. Dziewczyna powiedziała, co ty, nie kupuj tego gówna. Mam. Popsuł mi się, zaczął nakładać klatki po prostu, odesłałem go do Krasnogorska, wrócił, porobił trochę zdjęć, znowu go odesłałam, znowu wrócił i znowu w tej chwili przestał robić zdjęcia, znowu nakłada klatki. Nie kupuj tego gówna, dokładnie, przepraszam za wyrażenie, dziewczyna napisała, nie polecam, kup sobie cokolwiek, co innego, jeśli chcesz robić czymkolwiek zdjęcia, kup sobie starego Zenita, będziesz robił zdjęcia, zwłaszcza, że ten obiektyw jest, no ja wrzucę galerię zdjęć zrobionej dokładnie tym obiektywem, i powiem uczciwie, nie polecam. Znaczy, wolałbym mieć taki sam. Znaczy, obiektyw, rozdzielczość ma dobrą, jeśli pracuje przy cieniach, to jest w porządku, natomiast każde zdjęcie pod światło powoduje, że się zaświetla. Także jest to kolejny aparat, którego powiem, że nie polecam do użytkowania, ale kolekcjonersko fajny pasek ma. Jeszcze torbę ma do niego, jest jakaś torba do niego. Też fajna. I czyta kody DX. Mówiłem, że czyta kody DX? Albo zapomniałem. Czyta kody DX, ponieważ nie ma na nim możliwości ustawienia kodu DX. Czyli jak sobie przeczyta, tak ma. Nie ma żadnej, czy też nie ma korekcji ekspozycji, a ma blokadę ekspozycji. I duży guzik do zwijania powrotnego w takim miejscu, że można go, ale nie ten. Żeby go obudzić, trzeba nacisnąć samowyzwalacz albo spust migawki. Natomiast brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, wyłączenia jest naprawdę żenujące. A, nie mówiłem jeszcze o lampie błyskowej. 125 synchronizacja z lampą błyskową, no mimo wszystko japońska migawka. Co prawda w ruskim wykonaniu, ale zawsze japońska, więc ona przynajmniej chyba, bo jeśli zamiast 1.4000 wyszło im 1.2000, to nie wiem, co im wyszło zamiast 1.125, bo teoretycznie powinno wyjść mniej, jeśli chodzi o synchronizację. Sam nie posiada, jest to typowa gorąca stopka, nie posiada nic oprócz tej gorącej stopki, samowyzwalacz 15-sekundowy, a dla odmiany elektroniczny z błyskającą tą czerwoną lampką i nic poza tym. Jak najbardziej. Dobra, mam nadzieję, że Cię nie zachęciłem do kupna tego aparatu, mam nadzieję, że jedynie jako ciekawostkę potraktujesz to i że nie będziesz uważał, że warto nim fotografować. Także dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów, gdzie jest wiele zdecydowanie lepszych aparatów do obejrzenia i na razie.